nazywam się Adam Niemiec, bardzo serdecznie witam na kanale Sonubites Polska. Chciałbym Wam dzisiaj zaprezentować, w jaki sposób można przygotować zupełnie różne mieszanki z tej samej zanęty. Zapraszam na film. Wielu wędkarzy, nie wiem czy pod moimi zdjęciami, czy gdzieś w wiadomościach prywatnych, czy w rozmowie, czy w komentarzach pod filmami, czy na live'ie, bardzo często zadaje pytanie, a na jaką zanętę łowisz? Jaką zanętę poleciłbyś na leszcze? I tak dalej. Według mnie nie ma idealnej zanęty. Oczywiście, że każdy wędkarz gdzieś tam ma jakieś tam swoje specyficzne podejście do zanęty, natomiast myślę, że najważniejsze, ja to wiem i wiem to też od jakichś tam moich mistrzów wędkarskich, którzy też mi na to zwracali uwagę, że od tego, jakiej użyjemy zanęty, dużo bardziej ważne jest, jak tą zanętę przygotujemy. Na tym się warto skupić, jak ta zanęta zostanie przygotowana, bo tą samą mieszankę, jeżeli weźmiemy paczkę zanęty, to w zależności od tego, ile do niej dodamy wody, kiedy tą wodę do tej zanęty dodamy, jak tą zanętę ściśniemy, jeśli łowimy na spławik, jak twarde zrobimy kule, czy jeżeli łowimy na feder, używając koszyczka zanętowego, jak mocno tą zanętę w koszyczku ściśniemy, to ma kolosalne znaczenie i tą samą zanętę możemy przygotować w ten sposób, że ona wpadnie do wody jak kamień i na dnie będzie leżała jak kamień, delikatnie uwalniając tylko jakieś drobinki, które się będą ścieliły po dnie. I tą samą zanętę można zrobić tak, że ona uderzy o powierzchnię wody i się rozsypie i w postaci drobnych frakcji wpadnie. Gdzieś tam będą te frakcje opadać albo będą gdzieś tam w tej wodzie windować. Także na tym warto się skupić. Pokażę Wam, zrobię jakieś 3 przykładowe mieszanki i zobaczycie, jaka jest różnica w praktyce. Mam tutaj zanętę, którą przygotowałem na początku filmu. To jest zanęta Deepwater z Black Lake, pół na pół, paczka na paczkę, dowilżona w proporcji 1:3 i przetarta przez sito. Jak widać, ta zanęta teraz jest dosyć sucha. Także chciałbym pokazać właśnie, jak tą jedną mieszanką ja mogę uzyskać różny efekt w wodzie. To jest zanęta moja bazowa. Zobaczcie, jeżeli wezmę tej zanęty troszeczkę do jednego pojemniczka i troszeczkę jeszcze do jednego pojemniczka. Mam 3 pojemniczki. Tu jest jeden i te dwa tutaj. Jeden dowilżę tak troszkę mocniej, a tą zanętę w tym pojemniku bardzo mocno nawilżę. Bardzo mocno. Zobaczcie, to już tutaj widać. To jest ta sama zanęta. Zanęta tutaj jest dosyć sucha. Tutaj już ma taką, powiedziałbym, normalną konsystencję. Natomiast tutaj już jest bardzo mokra. I ta sama zanęta, ale przygotowana w różny sposób, zupełnie inaczej pracuje w wodzie. I w zależności od tego, co chcemy osiągnąć w naszym łowisku, można tę samą zanętę przygotować na różne sposoby. Jeżeli zależy nam, żeby zanęta była bardzo aktywna, wabiła drobne rybki typu, nie wiem, płotki, krąpiki, żeby tam dużo się działo w tej zanęcie, to najczęściej zanęta właśnie taka sucha będzie ok. Można ją wrzucić w postaci kuli, tylko też uważajcie, bo część zanęt, jak nie wszystkie, jeżeli mało wody dostaną i ta zanęta zostanie przetarta przez sito i zrobimy z niej kulę, te kule aż będzie czuć, takie one są dosyć sprężyste i wrzucimy ją do wody, to powietrze, które jest uwięzione w tej kuli, to najczęściej powoduje, że ta zanęta potrafi kula wypłynąć. Więc to trzeba sobie próbę najpierw zrobić, ale zdarza się, że taka kulka przygotowana z takiej zanęty wypłynie. I taką zanętę, jak łowiłbym na spławik, to bardzo często się przygotowywało w ten sposób, że robiło się tak mocno się ściskało kule, że jak te kule wrzuciłem do wody, one się rozbijały o powierzchnię i w wodzie już tworzyły jakąś tam chmurę, opadały na dno i jak się wrzuciło, nie wiem, z 10 kul, to one jakiś tam na dnie utworzyły dywan.
do którego bardzo chętnie przypływały ryby. Jeżeli taką zanętę używam w koszyczku zanętowym, no to już nie ma tego problemu, że wypłynie, no bo koszyczek ma swoją masę i ciągnie to do dna, ale też można sobie wyobrazić, że jeżeli włożycie taką dosyć suchą zanętę do koszyczka zanętowego, no to ta zanęta na dnie też zaczyna być aktywna. Te cząsteczki takie mniej nawilżone, one wypływają, pracują i te elementy właśnie bardzo dobrze wabią drobne ryby w stanowisko. Jeżeli zanęta jest już mocniej dowilżona, no to czy łowimy na spławik, no to możemy zrobić z tego taką już powiedzmy bardzo spoistą kulę, która po uderzeniu o powierzchnię wody nic się z nią nie stanie, ona spadnie na dno i na dnie powolutku zacznie pracować. Część z tych frakcji będzie się unosić, część będzie się tak ścielić po dnie. No też ta zanęta będzie atrakcyjna dla ryb. I też w zależności od tego, jak mocno tą kulę ugnieciemy, to też możemy uzyskać różną pracę tej zanęty. Można tą kulę ugnieść bardzo lekko, też ją rozbić o dno. Można bardzo mocno ugnieść i wtedy kula spadnie na dno i będzie bardzo powoli się rozmywać. Jeżeli się łowi na koszyczek zanętowy, no to tak samo, jak mocno się tą zanętę ugniecie w koszyku, no to naprawdę parę ładnych, długich minut ta zanęta z tego koszyka się nie uwolni. To możecie zaobserwować, jak na przykład wrzucicie do wody mocno ściśnięty koszyk, po 5 minutach będziecie, czy po 3 minutach będzie branie, zatniecie rybę, wyciągniecie, a tam cały czas jeszcze ta zanęta jest na przykład w koszyku. Co świadczy, jeżeli tak są brania, no to znaczy, że trochę za mocno ten koszyk ściskamy. Chociaż jak działa, no to być może nieraz tak trzeba łowić. Jeżeli delikatnie tą zanętę ściśniecie w koszyku, to ona na dnie też będzie powoli tylko uwalniać te frakcje, ale już nie będzie tak mocno pracować jak ta sucha zanęta. Natomiast taka mokra zanęta, ta jest już taka mokra, już powiedziałbym takiej konsystencji plasteliny. Nieraz też jest to bardzo pożądane, bo taka zanęta już nie jest bardzo aktywna. Ona już powolutku, naprawdę bardzo powolutku się obsypuje. Co jakiś czas gdzieś tam się coś z tej zanęty uwolni, ale ona raczej bardziej tak statycznie na tym dnie powolutku pracuje. Nie ma takiej agresywnej pracy, tak jak ta sucha zanęta. W koszyku też można w ten sposób podawać zanętę, no ale to jej musiałby być jakiś większy uciąg. Ja w koszyku nawet podaję jeszcze bardziej nawilżoną zanętę, ale to zależy mi, to pokażę, jak odejdę i będę wrzucał te kulki do wody, jak zależy mi, żeby w wodzie smugę uzyskać. To wtedy nawet jeszcze więcej wody dodaję, tak ci, co łowią na spławik, to może będą wiedzieli, taką konsystencję zanęty uklejowej, taką już troszkę papkowatą. I też nieraz podaję właśnie w łowisko, żeby coś się w tym łowisku zadziało, żeby stworzyć chmurę, to też nieraz działa. Więc jak widzicie, ta sama zanęta przygotowana na różny sposób da różną pracę w wodzie i nieraz trzeba zrobić na taką konsystencję suchą, nieraz taką średnią, a co jakiś czas warto też dorzucić taką mokrą konsystencję właśnie, albo jeszcze bardziej mokrą, żeby te ryby pobudzić do żerowania, czy żeby je wręcz ściągnąć do dna. Żeby one za tą smugą, jak jest na przykład głębokie łowisko, żeby one za tą smugą spłynęły do dna i tam sobie żerowały. Jeszcze wspomniałem na początku, że bardzo ważna jest ilość wody, którą dodajemy. No, czyli tutaj widać, im więcej wody, tym bardziej mokra zanęta, bardziej statyczna, a jak już się bardzo dużo tej wody doda, to ta zanęta znowu jest bardzo taka agresywna, pracująca, ale już trochę w inny sposób. Ta pracuje tak jakby cząstkami, a ta już z tej się robi chmura taka zanętowa w wodzie. Ale ważny też jest czas, kiedy tą zanętę nawilżamy. Jeżeli zależy mi, żeby zanęta była jak najmniej pracująca, no to nawilżam zanętę dzień wcześniej wieczorem. To się sprawdza na przykład jak biorą duże płocie, czy leszcze, no to wtedy warto tą zanętę dzień wcześniej wieczorem nawilżyć, żeby te większe cząstki, które potrzebują troszkę więcej czasu, wchłonęły tą wilgoć. Natomiast jeżeli łowię, nie wiem, płotki, krąpiki i zależy mi, żeby ta zanęta była taka wariująca w wodzie, no to wtedy przed samym łowieniem ją nawilżam.
Wrzucę tutaj do wody tą zanętę. Zobaczcie, zrobię kulkę z tej zanęty takiej suchej. Mocno jej nie ściskam. Zależy mi, żeby ta kulka gdzieś tam przy powierzchni się rozwaliła i pracowała. To jest jedna kuleczka. Drugą kulkę już mam zrobioną z tej mokrej zanęty. Ona wpadnie jak kamień do dna. I tu mam też kulkę z zanęty, no tej mocniej dowilżonej, ale też ją spróbuję w miarę delikatnie, żeby jedna i druga się rozbijała o powierzchnię, żebyście zobaczyli, jaka jest różnica, jak one pracują w wodzie. Rzucę te dwie, taka powiedzmy średnio dowilżona i w miarę sucha, lekko ściśnięte. Jeżeli bym łowił na spławik, no to zobaczcie, jak one będą pracować w wodzie. O, to co mówiłem, nawet obie, ta jedna szybciej zatonęła, pozostawia w wodzie słup taki zanętowy, ale raczej te frakcje są grubsze, natomiast tamta, zobaczcie, ona cały czas pływa. Te cząsteczki powietrza, które są w niej, już popuściła trochę tego powietrza, widać te banieczki, które poszły, ona poszła do dna, ale widać, że tamta część tak jakby jest bardziej aktywna, w tej wodzie więcej się dzieje, więcej tych cząstek, taka bardziej agresywna jest. Z tej też te cząstki się odrywają, ale nie jest to takie szybkie. Tam ten proces jednak dosyć szybko zachodzi, troszkę szybciej niż w tej średniej zanęcie. Natomiast jak wrzucę tą bardzo mocno nawilżoną tutaj do wody, no to widzicie, tam coś tam przy uderzeniu o wodę się z tej zanęty oderwało, ale ona praktycznie spada na dno. I tam będzie się powolutku obsypywać. Może wrzucę też na płytką wodę, żeby było widać, co się dzieje z tymi zanętami na dnie. Może zacznę od tej najmniej aktywnej zanęty, żeby tutaj nie zrobić jakiegoś zamieszania w wodzie. To jest dosyć mokra zanęta. Wrzucę ją do wody, zobaczcie, ona... Mocno nie ściskam też tej kuleczki. Te cząstki, które się oderwały, są dosyć duże. Widać takie na powierzchni, szczególnie widać takie tłuste elementy. Widać, coś się z tej zanęty odrywa. Więc myślę, że szczególnie ta zanęta Black Lake, co jest naturalne, no zanęta jeziorowa, no to przeważnie jest trochę bardziej pracująca niż zanęta rzeczna. I myślę, że to ta zanęta powoduje jakąś tam pracę zanęty. Więc jeżeli chciałbym uzyskać zanętę mniej pracującą, to albo bym zrezygnował z tej zanęty Lake, która gdzieś tam działa i w tej wodzie i pracuje, jest aktywna, albo nawilżyłbym tą zanętę dzień wcześniej. Teraz wrzucę zanętę tą, powiedzmy, tej średniej takiej konsystencji. Ona już widzicie, większe bąbelki powietrza, bo tam troszkę jest luźniejsza i ta praca tej zanęty no, powinna być troszkę już bardziej aktywna. Więcej tego się powinno dziać. Zresztą widać i te bąbelki powietrza, które są w niej uwięzione, i te cząstki no mocniej pracują. Jakbyś, Michał, teraz przesunął się na tą poprzednią kulkę. Zobaczcie, tutaj no coś się dzieje, jakiś tam coś z tej zanęty się odrywa. Natomiast no jest to zdecydowanie mniej niż z tamtej kulki. Teraz wrzucę tą zanętę po środku. Postaram się wrzucić zanętę tą najbardziej suchą. Też nie będę tego ściskał, kurczę, bo ona myślę, że będzie pływać. Ona jest dosyć sucha, ale ona w koszyczku będzie bardzo ładnie się zachowywać. Zobaczcie, jaką ona chmurę w wodzie robi. Ta zanęta już jest no bardziej aktywna. Ona, no można sobie wyobrazić, że te drobniejsze rybki chętniej przypłyną do takiej chmury, która powstała w wodzie, do takiej windującej zanęty, z której te cząstki się odrywają, unoszą. Jeżeli tam dodacie na przykład jokersa, no to te cząstki ciągną za sobą tego jokersa, w pewnym momencie odpuszczają i ta zanęta, no widać jej pracę, ta aktywność przyciąga mniejsze ryby. No i też taka bardziej pracująca zanęta, ona tak jakby krócej działa, więc jak wrzucicie nawet tej samej wielkości kulkę zanęty pracującej i takiej mniej pracującej, to ta mniej pracująca będzie wolniej to wszystko i będzie wolniej uwalniać przynęty, które będziecie chcieli w tej zanęcie podać, ale też będzie tak jakby dłużej działała w tej wodzie. No bo ona się będzie powoli obsypywać. Natomiast ta zanęta taka bardziej aktywna, ona wpadnie, narobi zamieszania, szumu i gdzieś tam te cząstki się rozpłyną, jakaś plama na dnie troszkę zostanie, ale mniej tej zanęty już będzie na dnie i ona krócej działa, więc trzeba by było częściej donęcać. Pokażę Wam jeszcze zanętę, zrobię taką bardziej mokrą. Mi się zdarza mi się, czy łowiłem na tyczkę i na przykład podawałem za pomocą koszyczka tego umieszczonego na szczytówce, czy jak łowię na feder, to też używam czasami tak, żeby zachęcić ryby takiej zanęty, to co mówiłem o konsystencji tak jakby zanęty uklejowej.
też zdarza mi się, że nieraz taką zanętę podaję w łowisko, no to po prostu trzeba dodać więcej wody. I zobaczcie, rzucę troszkę dalej. Zobaczcie, co się dzieje na powierzchni wody, jak ta zanęta wpadnie do wody. Ona już tworzy chmurę, to już taki obłok w wodzie. To już nie są pojedyncze takie... Oczywiście te windujące elementy też są, ale poza tym jest w wodzie stworzona chmura. Te cząstki, które opadają na dno, one mają już większą wielkość, tych kawałków jest więcej i one potrafią właśnie, jeżeli czuję, że ryby, na przykład leszcze, znajdują się w toni, a chcę, żeby one znalazły się przy dnie, to czasami tak podanie właśnie takiej zanęty pobudza te ryby i one bardzo chętnie spływają do dna. Różny sposób przygotowania zanęty, nawet tej samej zanęty, skutkuje tym, że możemy mieć w łowisku więcej albo mniej ryb. Jeżeli podążymy za tym, co nam pokazują ryby, które żerują w naszym łowisku i będziemy dobrze odczytywać ich intencje, no to wtedy na przykład dowilżymy mocniej zanętę i to będzie bardziej rybom odpowiadać i będziemy łowić więcej ryb. Jeżeli popełnimy jakiś błąd, no to się może okazać, że trochę sobie popsujemy to łowienie i na przykład zamiast łowić duże ryby, zwabimy zbyt mocno pracującą zanętą te drobne ryby, które będą nam przeszkadzać. No ale takie jest wędkarstwo, więc zachęcam wszystkich do tego, żeby nad wodą być kreatywnym, żeby nie robić wszystko na jedno kopyto, bo chyba że macie jakiś sposób, który Wam się zawsze sprawdza, no to oczywiście trzeba to wykorzystywać. Natomiast jeżeli coś nie działa, to z tej samej mieszanki, którą już macie przygotowaną, możecie ją naprawdę na różne sposoby zaprezentować. Ja niejednokrotnie sobie uratowałem łowienie właśnie robiąc jakiekolwiek zmiany za pomocą wody w zanęcie, więc zachęcam do eksperymentowania, życzę Wam udanych połowów, bardzo dziękuję, że byliście do końca filmu i do zobaczenia w następnym filmie.